Cześć, z tej strony Radek. Dziś, po roku opóźnienia, został otwarty odcinek drogi ekspresowej S2 od węzła Warszawa-Puławska do Warszawa-Wilanów wraz z tunelem w dzielnicy Ursynów. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla kierowców nie tylko z Warszawy, ale również i tych, którzy jadą przez stolicę tranzytem. Kończy się pewien etap budowy autostrady A2, ponieważ wreszcie po zachodniej stronie kraju, czyli np. autostrada A2 od strony Łodzi i Poznania, czy droga ekspresowa S8 od strony Katowic, łączą się z autostradą A2, która na razie dochodzi do Kałuszyna, a docelowo dojdzie do granicy z Białorusią. Również droga ekspresowa S17 do i z Lublina zyskała połączenie z resztą sieci autostrad i dróg ekspresowych. Otwarty odcinek ma długość około 5 km, a sam tunel 2,3 km. Droga posiada dwie jezdnie po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Od dziś jest to najdłuższy tunel drogowy w Polsce i będzie nim przez najbliższe kilka lat, aż do momentu oddania tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 z Rzeszowa do granicy ze Słowacją. Jeśli kogoś interesują też tunele, to w prawym górnym rogu wyświetla się o tym film. W Warszawie otwarty odcinek łączy Ursynów z Wilanowem. Od dziś ruch pomiędzy tymi dzielnicami będzie znacznie ułatwiony. Po obu stronach tunelu są półwęzły Warszawa-Ursynów Zachód i Wschód. Na węźle Ursynów Zachód możemy zjechać jadąc autem od strony Łodzi i Poznania w dzielnicę Ursynów. Jest też relacja odwrotna. Możemy wjechać z dzielnicy Ursynów w kierunku zachodnim. Nie da się jednak na tym węźle wjechać ani zjechać z kierunku wschodniego. Natomiast na węźle Ursynów Wschód jest odwrotnie. Da się wjechać w kierunku Siedlec i Lublina oraz zjechać z kierunku Siedlec i Lublina, a nie da się w kierunku zachodnim. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i radzę go przestrzegać, bowiem będzie egzekwowane przez odcinkowy pomiar prędkości. Na nowo otwartym odcinku będzie obowiązywał godzinowy zakaz poruszania się ciężarówek. Nie będą mogły się one poruszać podobnie jak po S8 w Warszawie, czyli w godzinach od 7 do 10 i 16 do 20. Czy to dobra decyzja? Według mnie nie, ale zostawiam to Wam do dyskusji. Tyle o samym tunelu. Był to ostatni brakujący odcinek łączący istniejące części A2 i S2, więc z tej okazji omówię dziś historię budowy autostrady A2 i drogi S2. Następnie przedstawię w dużym skrócie, jak wygląda cała trasa, a na końcu opowiem Wam o różnych ciekawostkach związanych z tą drogą. Od dziś autostrada A2 wraz z drogą ekspresową S2 ma długość 523 km. Pierwszym udostępnionym kierowcom odcinkiem autostrady A2 były 34 km pomiędzy Wrześnią a Sługocinem. Drogę budowano w latach 1977-85. Drugi odcinek to kontynuacja pierwszego od Sługocina do Konin Zachód, inaczej zwanego Modła. Długość to 13,8 km, a budowano go w latach 1986-88. Na kolejny odcinek trzeba było czekać aż 15 lat. W 2003 roku oddano do użytku A2 od węzła Poznań-Komorniki do Wrześni długości 51 km. Zmodernizowano też wtedy istniejące odcinki. Odcinek od Krzesin do Wrześni był jak dotąd najszybciej zrealizowanym odcinkiem autostrady w Polsce. Główne prace wykonano w zaledwie 9 miesięcy. W roku 2004 przekazano do użytkowania 50,5 km z Nowego Tomyśla do Poznania. W 2006 oddano do ruchu 102 km z Konina do Strykowa. Od razu po oddaniu tego odcinka Stryków, na którym kończyła się A2, całkowicie stanął w korku. Sytuacja taka trwała 2 lata do momentu oddania 2 km obwodnicy od węzła Stryków do węzła Łódź Północ, do którego doprowadzono jedną nitkę autostrady A1, dzięki czemu dało się ominąć Stryków. W 2011 roku oddano rekordowo długi odcinek od Świecka na granicy z Niemcami do Nowego Tomyśla. Długość to 106 km. Pół roku później, czyli w czerwcu 2012 roku, oddano do użytkowania A2 z Łodzi, a dokładnie ze Strykowa do Warszawy. Było to ogromne wydarzenie, bo dzięki temu od czerwca 2012 roku Warszawa została połączona z polską i zachodnioeuropejską siecią autostrad i dróg ekspresowych. Również w 2012 roku otwarto 21 km obwodnicy Mińska Mazowieckiego, która przez kolejne 8 lat nie była połączona z innymi autostradami. W 2013 roku oddano do użytku pierwszy odcinek drogi ekspresowej S2 w Warszawie, od węzła Konotopa do węzła Warszawa-Puławska długości 14,5 km. Na kolejny odcinek trzeba było czekać aż 7 lat. W 2020 roku oddano do użytku drogę ekspresową S2 od węzła Warszawa-Wilanów do Warszawa-Lubelska, długości 15,5 km.
oraz autostradę A2 od węzła Warszawa-Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego długości prawie 15 km. Dziś natomiast załatano ostatnią lukę pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią A2, czyli odcinek S2 od węzła Warszawa-Puławska do węzła Warszawa-Wilanów długości prawie 5 km. Omówię teraz krótko przebieg autostrady A2. Stanowi ona część międzynarodowej drogi E30, która prowadzi z Cork w Irlandii do Omska w Rosji. W Polsce przebiega w pobliżu takich miast jak Słubice, Świebodzin, Nowy Tomyśl, Poznań, Września, Konin, Koło, Zgierz, Łódź, Skierniewice, Warszawa, Mińsk Mazowiecki i w przyszłości koło Siedlec i Białej Podlaskiej. Pierwsze 4 km w Polsce nie jest autostradą A2, tylko drogą krajową dwujezdniową nr 2. Odcinek ten zostanie w przyszłości przebudowany i dostosowany do parametrów autostrady. Między innymi węzeł Świecko zostanie przebudowany oraz nie będzie dojazdu od strony A2 do stacji paliw po północnej stronie. Odcinek od węzła Świecko do węzła Rzepin jest bezpłatny. Jest to spowodowane tym, że nie ma tutaj drogi krajowej jako alternatywy, a jest to warunek, by autostrada mogła być płatna. Pierwszym dużym węzłem na A2 jest Jordanowo, czyli najważniejszy węzeł województwa lubuskiego. Autostrada A2 krzyżuje się z drogą ekspresową S3 relacji północ-południe. O tej drodze niedawno opowiadałem, film wyświetla się w prawym górnym rogu. Kolejnym ważnym węzłem jest Poznań-Zachód, czyli jeden z tych, na którym codziennie setki kierowców tracą nerwy i paliwo przez źle zaprojektowane łącznice. A2 krzyżuje się tutaj z drogą ekspresową S11 do Piły oraz drogą ekspresową S5 do Wrocławia. Od tego momentu poruszamy się południową obwodnicą Poznania. Pomiędzy węzłami Poznań-Zachód a Poznań-Krzesiny jest to wspólny przebieg A2, S5 i S11. Od 2019 roku mamy tu do dyspozycji po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Kolejne ważne węzły to Poznań-Krzesiny, gdzie S11 odbija w kierunku Kurnika i docelowo Katowic, oraz Poznań Wschód, gdzie S5 odbija w kierunku Gniezna, Bydgoszczy, a także Gdańska. Zbliżając się w okolice Łodzi, mijamy węzeł Emilia. Na razie A2 krzyżuje się tu z DK91 z Łodzi w kierunku północnym. W czasach, gdy nie było A1, to właśnie tędy przemieszczał się cały ruch z południa na północ kraju. Dodatkowo wzdłuż DK91 jeszcze kilka lat temu kursował tramwaj, który jechał po jednotorowej trasie z Łodzi aż do Ozorkowa. Niestety problemy finansowe sprawiły, że nie możemy już przejechać się tym tramwajem. Jeździłem nim budując A2, atrakcja niesamowita. Za rok do węzła Emilia zostanie doprowadzona droga ekspresowa S14, czyli zachodnia obwodnica Łodzi. Niestety połączenie pomiędzy A2, S14 i DK91 będzie zrealizowane za pomocą ronda, więc tutaj bardzo duży minus z mojej strony dla ludzi decyzyjnych. Nie może być tak, że autostrada jest połączona z drogą ekspresową poprzez rondo, a tutaj niestety tymczasowo, ale prawdopodobnie na długi czas, właśnie takie rozwiązanie jest szykowane. Kolejny bardzo ważny węzeł drogowy to Łódź Północ. Krzyżuje się tu A2 relacji wschód-zachód z autostradą A1 północ-południe. W przyszłym roku autostrada A1 będzie już gotowa na całej długości z Gdańska do granicy z Czechami, więc nagram podobny film jak ten. Pomiędzy węzłami Pruszków i Konotopa A2 zmienia nazwę na S2. Kierowca jednak w żaden sposób tego nie odczuwa, więc tak jak zawsze powtarzam, zdecydowana większość naszych dróg ekspresowych powinna zostać przemianowana na autostrady, zaś utrzymywanie obecnego podziału jest bardzo sztuczne i nawet dla osób interesujących się drogami mało zauważalne. Ale to nie jest temat tego filmu. Po zmianie z A2 na S2 dojeżdżamy do węzła Konotopa, gdzie możemy jechać na wprost drogą S2 w kierunku Siedlec i Lublina, albo skręcić w prawo, żeby pojechać docelowo w lewo, drogą S7 w kierunku Gdańska lub S8 w kierunku Białegostoku. Zachodni fragment S2 to wspólny odcinek z drogami S7 i S8. Kolejny duży węzeł znajduje się raptem kilka kilometrów dalej. Jest nim Opacz. Tutaj żegnamy się z S8, która prowadzi w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Niebawem spotykamy częściowo jeszcze nieczynny węzeł Warszawa-Lotnisko. Tutaj w przyszłym roku będzie dało się pojechać na południe drogą S7 w kierunku Radomia. Natomiast w kierunku północnym odchodzi droga ekspresowa S79, która prowadzi m.in. do lotniska Okęcie. Docelowo droga na północ to tzw. trasa NS. Mówiłem o niej w filmie o niezrealizowanych inwestycjach drogowych w Polsce, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Następny duży węzeł, Lubelska, leży już po drugiej stronie Wisły. Skręcając na południe dojedziemy drogą S17 m.in. do Lublina. Jadąc na północ na razie dojedziemy tylko do drogi krajowej nr 92. W przyszłości natomiast będzie to wschodnia obwodnica Warszawy. Niestety data otwarcia to na razie wróżenie z fusów.
Na chwilę obecną A2 kończy się za węzłem Kałuszyn. W przyszłym roku zacznie się budowa kilku odcinków A2 od tego miejsca aż do Białej Podlaskiej. Odcinek od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią na razie nie będzie realizowany, opracowywany jest dla niego jedynie projekt budowlany. Otwarcie A2 od węzła Kałuszyn przez Siedlce do Białej Podlaskiej ma następować odcinkami od końca 2023 do końca 2024 roku. Po drodze będzie m.in. węzeł koło Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie A2 połączy się z S19. Niestety, ale z powodu tak wydanej decyzji środowiskowej, węzeł ten będzie podwójną trąbką przystosowaną do postawienia na nim stacji poboru opłat, choć wiadomo już teraz, że taka stacja nigdy tam nie powstanie, ponieważ zmieniono system poboru opłat w Polsce. Są to takie rzeczy, które naprawdę mnie na drogach wkurzają. Budujemy nowoczesne drogi, ale węzły drogowe są robione po prostu źle. Co do mopów, nie będę ich szczegółowo opisywał. Wzdłuż A2 są 24 pary mopów, czyli łącznie jest ich 48. Są tutaj mopy kategorii pierwszej, gdzie jest tylko parking i toaleta. Są mopy kategorii drugiej, gdzie dodatkowo są stacje paliw oraz restauracje. Oraz jest też kilka mopów kategorii trzeciej, gdzie oprócz stacji paliw i restauracji jest także motel. Pomiędzy Warszawą a granicą z Niemcami na długości 454 km mamy po każdej stronie 22 mopy, czyli leżą one średnio co 20,5 km. Więc jest to wartość całkowicie zgodna z przepisami i założeniami. Natomiast na wschód od węzła Konotopa w kwestii ilości parkingów jest, najdelikatniej mówiąc, bardzo źle. Ostatnimi mopami przed Warszawą, patrząc od strony Łodzi, są mopy Brwinów Północ i Południe. Parkowanie dużym autem wieczorami na tych mopach graniczy z cudem. Następnym mopem na A2 jest dopiero Ostrów Kania. Przez około 60 km na A2 i S2 nie ma żadnego parkingu. To samo dotyczy jadących od A2 w kierunku S8 lub odwrotnie. Na S8 najbliższy parking z tego miejsca jest przy węźle Trojany, czyli tutaj również odległość między mopami wynosi aż 60 km. O ile dla aut osobowych nie jest to żaden problem, to auta ciężarowe muszą robić pauzy i jest to dla nich duży problem, który dopiero stanie się faktem, gdy ciężarówki będą mogły korzystać z S2 w Warszawie. Dla tych, którzy dotrwali do końca, ciekawostki związane z A2. Na początku ciekawostka ogólna. Nie ma drugiej drogi w Polsce, wzdłuż której byłoby tyle lotnisk. Zaczynając od zachodu mijamy Babi Most w odległości od A2 około 17 km. Następnie dwa lotniska w Poznaniu, czyli Ławica i Krzesiny. To drugie jest przy samej A2 i przejeżdżając koło Poznania bardzo często mamy szansę zobaczyć samoloty wojskowe. Następnie w okolicach Słupcy po północnej stronie A2 jest lotnisko wojskowe Powic. Niedaleko węzła Wartkowice mijamy po północnej stronie lotnisko Leźnica Wielka. Jadąc autem po S2 w Warszawie mijamy lotnisko Warszawa-Okęcie, czyli główny port lotniczy w kraju. W Mińsku Mazowieckim przy samej A2 jest lotnisko wojskowe Janów, natomiast w Białej Podlaskiej również jest lotnisko wojskowe po południowej stronie przyszłej A2. Kolejne ciekawostki. Cała A2 ze Świecka do Poznania, poza bardzo małymi wyjątkami, idzie dokładnie w śladzie wytyczonym jeszcze za czasów nazistowskich Niemiec. Jedynym miejscem, gdzie A2 idzie zupełnie innym śladem, są okolice Łagowa. Pierwotnie A2 miała iść mniej więcej tak. Widać to po przycince lasu. Obecna A2 została poprowadzona bardziej na południe, gdzie na długości kilku kilometrów przechodzi raz nad, a raz pod DK92. Teraz A2 prowadzi granicą Parku Krajobrazowego, a wcześniej została wytyczona, można powiedzieć, przez jego środek. Przy okazji tej ciekawostki, w lasach w województwie lubuskim i wielkopolskim jest kilka miejsc upamiętniających obozy pracy przymusowej, w których więźniowie wykonywali wykorzystywane do dziś prace ziemne.
Odcinek pomiędzy węzłami Torzym i Jordanowo jest najdłuższym odcinkiem drogowym w Polsce bez węzła drogowego. Długość to aż 33 km. W przyszłości planowany jest węzeł w Łagowie. Ciekawostka taka dosyć nietypowa. A2 od granicy z Niemcami aż do Mopów Kozie Laskie i Wytomyśl koło Nowego Tomyśla, a więc przez 113 km w większości przechodzi przez tereny leśne. Odcinek pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Komorniki jest położony idealnie równoleżnikowo. Tunel, który był wykonywany w ciągu A2 w Poznaniu pod linią kolejową 271 Poznań-Wrocław, jest bardzo ciekawą konstrukcją. Obiekt został wykonany wcześniej na płycie technologicznej bezpośrednio obok nasypu kolejowego, a następnie został przesunięty o 32 metry prostopadle do osi toru w czasie 62 godzin. Zaraz za węzłem Września, jadąc w kierunku Warszawy, istnieje drogowy odcinek lotniskowy. W internecie można znaleźć zdjęcia w momencie, gdy lądował tam samolot. Odcinek A2 między Emilią a Strykowem był wykonywany metodą kompakt asfaltu. Jest to jedyny taki przypadek w Polsce. Metoda polegała na wybudowaniu dwóch warstw jednocześnie. Walka o otwarcie A2 do Warszawy przed Euro 2012 na dwóch odcinkach, których nie zrealizował pierwszy wykonawca z Chin, trwała dosłownie do ostatniego dnia. Kiedy 10 miesięcy przed mistrzostwami podpisywano umowy na dokończenie przerwanych prac, było już jasne, że obiecane odcinki A1, A4, S5 i S8 w znacznej części pozostaną nieukończone. A jedyna duża inwestycja drogowa, jaka miała jeszcze szansę się udać, czyli właśnie A2, zawisła na włosku. Zaawansowanie prac na chińskich odcinkach wynosiło wtedy jedynie 17,20%. Konsorcja pod przewodnictwem firm Eurovia oraz Bogle Chrysl dokonały jednak niemożliwego. Ceremonia otwarcia Euro 2012 oraz pierwsze mecze zaplanowane były na 8 czerwca, a w nocy z 6 na 7 czerwca pierwsze pojazdy pojechały nieukończoną, ale przejezdną na całej długości autostradą A2. W okolicy Baranowa A2 przebiega wiaduktem, który jest rezerwą pod planowaną linię kolejową. Również w okolicach Bolimowa w latach 70. zaczęto budować A2 z okazji Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Przez długi czas było tu sporo wiaduktów i wykonana droga znikąd donikąd. Więcej mówiłem o tym filmie o niezrealizowanych inwestycjach drogowych. Wszystkiego dobrego na święta oraz w nowym roku. Dziękuję Wam bardzo za pozytywny odbiór moich filmów. Dzięki.